Siemka wszystkim, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę wam moje sposoby, lifehacki i pomysły na to, by wasze zdjęcia wyszły ciekawie. Do tego dzisiaj udowodnię wam, że zasady są po to, żeby je łamać. Pokażę wam, jak robić zdjęcia, żeby wchodziły one ciekawie. Jeżeli macie do dyspozycji fajne okoliczności natury, ale niekoniecznie, bo wszędzie jest ładnie, po prostu trzeba to dobrze wykorzystać. No to co? Na wstępie zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli nie subskrybujecie, pamiętajcie 6000 subskrypcji do końca roku. No i miłego oglądania. Ok, więc miejscem, w którym będę dzisiaj robić zdjęcia jest plaża, która jest za mną. Jest tam bardzo fajny klimat, ale najlepiej jest tam wieczorem, szczerze mówiąc. Chwilę sobie poczekam, lecz teraz też się da robić zdjęcia. Trzeba poczekać na golden hour, złotą godzinę i będzie idealnie, lecz mówię wam, teraz klimat również jest mega fajny. Tutaj sobie jestem i mamy tutaj obok lasek. Tak on się prezentuje. Natomiast po drugiej stronie mamy właśnie morze, które również wygląda mega fajnie. I przepogodziło się, bo była gorsza pogoda, teraz jest już bardzo fajnie. Słońce dosyć mocno razi w oczy, ale będzie się dało nagrywać. Nie jest ono na tyle mocne, żeby przeszkadzało to w robieniu zdjęć. Lecimy z pierwszym protipem, a jest to dosyć ciekawy protip, który używam już nieraz w swoich zdjęciach. Ok, a więc tą rzeczą jest długi czas naświetlania. Ja czasami w swoich zdjęciach używam celowo długiego czasu naświetlania, jednocześnie mając aparat w ręku, robię taki ruch dynamiczny i to pozwala nam na to, że nasz obraz jest rozmazany. Zdjęcie teoretycznie jest niepoprawne, ponieważ jest rozmazane, nie jest ostre, ale mówię wam, dla vibe'u daje to naprawdę wiele. Już nieraz robiłam takie zdjęcia i wychodziły one naprawdę ciekawie, więc jeżeli chcecie uzyskać takie inne zdjęcie, które ma po prostu jakiś klimat lub jest przypadkiem zrobione na szybko, żeby dało to właśnie taki efekt, serio polecam wam używać tego sposobu. Teraz wam pokażę, jak to zrobić. A więc ustawiamy sobie długi czas naświetlania, idziemy do miejsca, w którym chcemy zrobić zdjęcie i w tym momencie, kiedy klikamy spust migawki, ruszamy aparatem i zdjęcie wychodzi nam voila. Wydaje mi się, że ten patent jest naprawdę bardzo ciekawy, więc spróbujcie użyć go w swoich zdjęciach. Dajcie znać, jak wam wyjdzie, możecie podsyłać mi na Instagrama. No i tym sposobem lecimy do drugiego protipa, jakim jest zimna obróbka w Lightroom. Jest to rzecz, którą odkryłam w sumie niedawno i jest to taka rzecz, którą zrobicie w postprodukcji, której raczej się nie da zrobić w aparacie. I to jest po prostu obrabianie w Lightroom na inny sposób niż zazwyczaj to robicie. A więc temperatura naszego obrazu musi być bardziej chłodna niż ciepła i musimy zejść z kontrastu i nasycenia kolorów. Używałam tego już parę razy w swoich zdjęciach i wychodziło naprawdę ciekawie. Tutaj będziecie mieć parę moich zdjęć właśnie, w których używałam tego sposobu i wyszły one naprawdę bardzo fajnie. By uzyskać ten efekt jest naprawdę prosto, wystarczy po prostu w Lightroomie poedytować kilkoma parametrami i wyjdzie wam zdjęcie naprawdę bardzo fajnie. Niedługo zamierzam nagrać kurs Lightrooma, więc jeżeli będą chętni, to tam wszystko będę wyjaśniać. Wyczekujcie, bo będzie ciekawie naprawdę. No to co, lecimy do kolejnego protipa, jakim jest rzecz, która jest często znienawidzona przez większość fotografów, czyli wysokie ISO. Może i nie wyjdzie nam to we wszystkich zdjęciach, jakie robimy, lecz czasami warto naprawdę mocno podbić ISO i daje nam to taki efekt ziarna, które w Lightroomie można jeszcze bardziej dodać i zrobić naturalne, bo wiadomo, ISO cyfrowe to nie jest to samo co jakby szumy i ziarno w analogach, lecz w połączeniu z Lightroomem i z ISem właśnie cyfrowym w naszych bezlusterkowcach można robić naprawdę bardzo fajną robotę, bo to będzie wyglądało zupełnie inaczej. Celowo czasami dawajcie większe ISO i zobaczycie właśnie, jakie efekty będziecie mieć, bo różnie to może właśnie wyjść. Ja na swoim przykładzie powiem wam, że ja się nie załamuję w momencie, kiedy ISO przekracza 800, czyli tą taką niby maksymalną wartość w bezlusterkowcach, ponieważ według mnie na moich zdjęciach nie ma to większego znaczenia, ponieważ ja i tak to ziarno dodaję w Lightroomie, więc jakby ja się nie martwię o to. Daję ISO 2000 i nadal robię spoko foty. Przynajmniej tak mi się wydaje. Więc nie bójcie się dawać wysokiego ISO, bo serio może ciekawie wyjść wasze zdjęcie. Ciekawą rzeczą, jaką możecie jeszcze zapodać w swoich zdjęciach, jest
celowa nieostrość. I tutaj mi chodzi o coś takiego, że celowo lekko nie ostrzycie swoich zdjęć, co daje Wam taki mega specyficzny klimat i jakby styl na zdjęciu. Ja już parę razy właśnie też używałam tego i wychodziły one naprawdę bardzo fajnie. Lub ewentualnie ostrość dajecie na tło, a nie na główną postać na Waszym zdjęciu. To jest też mega ciekawy zabieg, którego często zaczęłam właśnie używać. Parę zdjęć na plaży właśnie mi wyszło w taki sposób, więc serio polecam Wam spróbować czegoś takiego, ponieważ Wasze zdjęcie może wyjść naprawdę bardzo ciekawie i po prostu inaczej. Lub na sesji róbcie dwa typy zdjęć. Pierwsze zdjęcie, że Wasza postać jest ostra, a drugie zdjęcie, że tło jest ostre, a Wasza postać jest nieostra. Róbcie też tak, że przysłonę możecie lekko zamknąć, żeby nie była ona maksymalnie otwarta i zobaczycie, jakie efekty Wam wtedy wyjdą. Dobra, wiecie co? Ja lecę do Żabki, bo mi się strasznie chce pić. I jest problem, bo nie mam żadnego picia, a zaraz uschnę, więc idę sobie do Żabeczki kupić picie. Trochę mam do przejścia, ale w sumie nie jest aż tak daleko. Jednocześnie będzie można porozmawiać właśnie o tych nieostrych zdjęciach. Więc co ja Wam chcę przekazać, mówiąc Wam, żebyście robili zdjęcia, które są nieostre. Chodzi mi o to, że po prostu zdjęcie, które jest nieostre, daje taki vibe jakby przypadkowości. Wiecie, o co chodzi, że to zdjęcie jest niby nieudane, a w rzeczywistości jest to w 100% zamierzony efekt, co daje Wam właśnie taką wizję artystyczną i to zdjęcie wygląda bardziej jak obraz, a nie jak fotografia. I to jest naprawdę bardzo ciekawe. Jedno zdjęcie ostatnio mi takie wyszło, sami ocencie. Dostałam parę komentarzy, że właśnie wygląda jak obraz. I w sumie taka wena twórcza mnie naszła, że faktycznie może to tak trochę wyglądać. Wydaje mi się, że wyszło fajnie, więc spróbujcie sobie właśnie robić takie zdjęcia, bo są one po prostu artystyczne, a artystyczne zdjęcia są ciekawe. Tak mi się przynajmniej wydaje. Patrzcie w ogóle, jaki tu jest ładny klimat. Teraz po deszczu się taki zrobił. Mega fajnie. Ta ścieżka jest w ogóle pusta, a ona zazwyczaj jest przeludniona, a to jest ścieżka R10. I właśnie takimi sposobami według mnie można zrobić naprawdę ciekawe zdjęcia. I naprawdę nie potrzeba wiele, nie potrzeba wielkiego sprzętu, bo tanimi aparatami również dacie radę coś takiego zrobić. Tu się liczy klimat, a nie jakość zdjęcia według mnie. A w takim miejscu można naprawdę zrobić super fotkę. I nie potrzeba jakiegoś wielce drogiego sprzętu. Wystarczy mieć tani aparat, nawet takiego starego analoga albo starą cyfrówkę i dacie radę zrobić na spokojnie mega fajne zdjęcie. No ale ja Wam mówię tylko protipy do właśnie takich innych zdjęć, bardziej klimatycznych, ciemnych, które wyszły mi wczoraj właśnie, więc wydaje mi się, że to są odpowiednie porady dla Was, żebyście mogli otworzyć takie zdjęcia właśnie w domu, w każdym, jakimkolwiek. A więc dzięki za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, 6000 wbijamy, no i do następnego, siema!